Oj, to była bardzo trudna decyzja. Zmieniałam tę decyzję 5-6 razy. Właśnie kiedy przybierałam się do tej piątki, bardzo chciałam ująć tu zapach vintage. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i zapraszam Was dzisiaj na moje obecne top 5 mainstreamowych zapachów. Zapraszam. Oj, to była bardzo trudna decyzja. Zmieniałam tę decyzję 5-6 razy, mniej więcej. To coś lądowało, to za moment stwierdzałam, że nie, te chyba bardziej. Nie ma tu takich 3 zapachów, które gdyby to była 10, to na pewno by były, ale że chciałam zrobić tylko top 5, no to stwierdziłam, że dobra, niech będzie to, z czym w duszy mi gra na dzisiaj. No i koniecznie oczywiście mainstreamowe, bo myślę, że też bardzo lubicie topki mainstreamowe. Z niszy jest tego bardzo dużo, a jednak mainstream się zmienia, to co wchodzi to też tak różnie w te nasze gusta trafia, a fajnie jest sobie update'ować co chwilę, czy coś się w tym zmieniło, czy nie, a tym bardziej osoba, która dużo testuje nowych zapachów, na pewno u mnie się to zmienia. Myślę, że na dziś jest to zmiana ogromna. No i zacznijmy, nie przedłużam. Zaznaczam, że to jest top 5 i nie ma tu nic lepsze, gorsze. One wszystkie są na tym samym pułapie. Zdecydowanie obecnie skradł moje serce i wybaczcie mi, będzie pewnie tak, że część uzna, że nie powinno tego zapachu tu być, a część być może się ze mną zgodzi. Dla mnie jest to marka celebrycka, wchodzi w mainstream, więc Dita Von Teese też tutaj się znalazła. No słuchajcie, przepadłam z tym zapachem. Naprawdę za każdym razem, gdy go wącham, uważam, że wącham coś nieziemsko wybitnego. On jest dla mnie tak niesamowicie kobiecy, też wpisuje się ostatnio w to, co ja kocham, czyli jakąś taką swoistą subtelność, bardzo dużą kobiecość, kwiatowość, czuć tu piwonie, róże, delikatny jaśmin, który nie jest przytłaczający, jest wręcz taki, bym powiedziała, dosyć przestrzenny. Wszystko jest podbite fajnym kadzidłem i drzewem. Naprawdę ta kompozycja tak do mnie trafia. Tu jest wszystko, o czym kobieta mogłaby marzyć tak naprawdę, bo jest naręcze kwiatów podane na przepięknie wyrzeźbionym drzewie, w którego warstwach gdzieś wije się wpuszczone kadzidło. I ja to tak widzę, tak to czuję. I teraz jak ja Wam mówię, że tu jest kadzidło, to nie żeby Was odstraszyć, bo kadzidło nie oznacza, że zapach jest dziwny. Kadzidło potrafi dać pewną przestrzenność, ale też chłód zapachowi. I wydaje mi się, że tu doszło do tego zabiegu. Jestem rozkochana w tym zapachu. Zdecydowanie. Podobnie jak rozkochałam się bardzo w tym zapachu, o którym Wam za chwilkę powiem, którego nigdy nie znałam, jest to zapach tak stary. Właśnie kiedy przybierałam się do tej piątki, bardzo chciałam ująć tu zapach vintage. I bardzo chodziło mi po głowie, żeby to był Jil Sander No. 4, bo tak bardzo mi się spodobał. Ale stwierdziłam, że do tych zapachów tu bije mi te serce najbardziej. Dlatego nie ma Jil Sander No. 4, ale jest Poem. Nie żeby to było vintage i coś podobnego. Nie dlatego o tym wspominam. Po prostu dla mnie to jest też bardzo stara kompozycja, która nigdy przeze mnie nie była odkrywana. Ja jestem teraz, mam wrażenie, że we właściwym momencie i etapie. I teraz szukam pewnej klasy zapachu, która jedną nogą stoi troszeczkę w tym starym perfumiarstwie. Jak wącham ten zapach, to czuję tę nogę w tamtym starym perfumiarstwie. I obecnie o takie też zapachy mi chodzi. Nie o vintage, pełnym słowa tego znaczeniu,
tylko o przepiękny, współczesny zapach, który nadal będzie się współcześnie cudownie nosił, ale gdzie będziemy czuli, że było to zrobione z pewną starannością, z pewnym zamysłem. Ten zapach się nazywa poem. I dla mnie to jest poemat. Poemat do kwiatów, do pudrowości, do sensualności, do kobiecości. Piękny. Zastanawiam się, czy oglądając mnie teraz, obstawiacie jakieś zapachy. Czy obstawiacie, co się w tej mojej topce może znaleźć. Ja staram się miniaturkami Wam za dużo nie podpowiadać, po to, żeby jednak film w jakiś sposób Was zaciekawił i był dla Was odkryciem, odkrywaniem pozycji po pozycji, a nie żebyście zobaczyli miniaturkę i żebyście już wiedzieli, o co chodzi. Dlatego lubię Was czasami też trzymać w niepewności, przeciągać pewną, mimo że możecie mnie, wiecie, przeklikać, możecie to minąć, możecie przejść już do tego zapachu. To jeżeli lubicie ten dreszczyk, kiedy Was przytrzymuje, co to może być, to myślę, że to jest taki fajny zabieg wprowadzający do zapachu, który zdecydowanie w 2025 skradł moje serce i do dziś kradnie je każdego dnia i każdej chwili, kiedy go używam. Ja może nie należę do najliczniejszej grupy osób, która zakochała się w Barenie Intense, ale nie ma to dla mnie większego znaczenia. A najfajniejsze jest to, że jeżeli ta grupa nie jest zbyt duża, to nie za wiele osób będzie nim pachniało. No i dla mnie to jest po prostu wybitny zapach. Ja doceniam Hermesa za stworzenie flankera, który niby ma coś wspólnego z podstawową wersją, ale jednak jest tak inny, że znajdzie i zwolenników, i przeciwników. I nie wszyscy, którzy pokochali podstawową, pokochają ten, a ci, co nie pokochali podstawowej, może pokochają ten. To jest wszystko tak indywidualna sprawa. W każdym razie zapach się nazywa Barenia, jak jego starsza siostra, tyle, że wersja Intense, ale uważam, że one są bardzo mocno o przedramię oddalone od siebie. No i teraz będzie owocowo. Będzie słodko dosyć, ale może nie aż tak też słodko. Będzie w końcu coś, co połączyło moje serce. Coś, co w ostatnim czasie może być bardzo często moim wyborem, bo połączyło moją miłość alienowską do mojej miłości angelnowej. I dla mnie Alien Pulp to jest obecnie najpiękniejszy alien w mojej kolekcji. No, jest tu to, dokładnie to, co dawał mi przez tyle czasu Angel Nova. Jest ta malina, jest ta rozkosz, jest ten entuzjazm, jest dobry humor, jest taka energia wewnętrzna, że musiał się znaleźć w tej piątce. Skradł moje serce i to zdecydowanie. Ten zapach wyjęłam sobie na luty. Jak wiecie. I ja już troszkę o nim zapomniałam, ale stało się coś, co spowodowało, że w sumie nie wiem, czemu o nim zapomniałam. Womanity. Tak, wiem. Wiem, Gosiu, nie cierpisz tego zapachu. Jest Was dużo. Dużo osób, które tego zapachu nie znoszą. A wiecie, co Wam powiem? Dla mnie to jest zapach energia. Dla mnie to jest zapach cudownie na mnie się układający. To jest zapach, który łapie komplementy. Ale to nie jest decydujące w moim przypadku. Po prostu bardzo dobrze się z nim czuję. Tu jest figa razy 3, która jest odrobinę posłodzona. Nie jest taką figą zieloną, powiedzmy jak w najnowszym Tomu Fordzie, czy też w Mancerze Fig Me Up. To jest figa wyważona, bardzo kobieca, przepiękna, cudownie się nosząca.
Dla mnie to jest po prostu zapach, który mnie rozbudził na nowo. Przypomniał o sobie w sposób fantastyczny. I z automatu trafił do tej 5, bo miałam go dosłownie 2 dni temu na sobie i to, jak się czułam, jak go odbieram, jak on pięknie na mnie gra, nie mogło być inaczej. Humanity Muglera. Być może jesteście zdziwieni. Ja też. Ale właśnie tutaj się znalazł. I to by było na tyle. To by było moje na dzisiaj top 5 perfum z mainstreamu. Generalnie to ewaluuje i się zmienia. Ale właśnie dlatego takie update'y są fajne, żeby też pokazać, jak nasz gust się zmienia, a mój się zmienia i to bardzo. Zobaczcie, że ja dzisiaj sobie pomyślałam o tym, że powinien tu się znaleźć jakiś zapach vintage. Nie do pomyślenia jeszcze rok temu. Wszystko mi się zmienia, bardzo ewaluuję i bardzo się z tego cieszę. Cieszy mnie ta zmiana, bo poznaję na nowo ten świat. Sięgam też korzeni, co mi daje bardzo dużo. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną tę chwilę. Buziaczki i do następnego. Pa, pa!